Witamy po raz kolejny, witam Ciebie Marku, po raz kolejny u mnie na kanale. Dzień dobry wieczór Tobie, dzień dobry wieczór słuchaczom. Ja myślę, że Marka nie ma co przedstawiać, ale jeżeli ktoś lubi nasze spotkania wspólne, to ja zachęcam również, żeby odwiedzić kanał Marka. Tutaj na dole ja wezmę, umieszczę i linki do Spotify'ów i do kanału, więc myślę, że bez problemu będzie można tam odwiedzić Marka jeszcze wielokrotnie. Ja tymczasem chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie tak troszeczkę puścili wodze fantazji i wyruszyli w taką nieznaną podróż. Chodzi mi głównie o spotkania z pamięcią, a konkretnie takie spotkania spotkania dziecka z pamięcią z poprzednich żyć i być może z UFO. To byłby taki, bym powiedział, miks reinkarnacji i kosmosu. Co ty na to? Okej. Tym bardziej, że mam pewne swoje doświadczenia, no trudno powiedzieć, że z reinkarnacją, ale z taką wczesną pamięcią dziecięcą, Mhm. a i później miałem okazję zafascynować się zjawiskiem. No ale o tym za chwilę. Okej, jak tobie się wydaje, czy wspomnienia dzieci o tych poprzednich wcieleniach mogą być jakimś dowodem na to, że dusze przemieszczają się między światami, także oczywiście między światami, ale także i poza Ziemią? Ja zawsze mam problem ze słowem dowód, Mhm. bo jakbym miał tak w krótkich żołnierskich słowach odpowiedzieć, to powiedziałbym, że nie. Dowodem nie są, ale mogą być poszlaką, czyli czymś mniejszym niż dowód, a jednocześnie czymś, co nas naprowadza na pewien sposób myślenia. Bo myślę, no tak, myślę, że tak, że pod wpływem takich spotkań z ludźmi, którzy, którzy mówią o tym, że dzieci wspominają, tak jakby wspominają swoje poprzednie życia, no można się zafascynować. Powiem za chwilę o tym, o tych swoich wspomnieniach, ale najpierw powiem tak, że jest taka postać w internecie, która niezwykle się zafascynowała zjawiskiem reinkarnacji i tymi wspomnieniami dziecięcymi. Tą postacią jest Robert Bernatowicz i ja się wcale nie dziwię. To znaczy, kiedy słucham go, to trudno, trudno mi powiedzieć, że podzielam wszelkie jego koncepcje, które głosi, ale w tej sprawie się nie dziwię, że on jest moim zdaniem autentycznie zafascynowany tymi opowieściami dzieci. I on mówi o tym, że zgromadził tych opowieści bardzo dużo. Ja na pewno nie dorastam mu do pięt, bo tych opowieści, no, tak z pierwszej ręki, z drugiej powiedzmy, bo od rodziców to słyszałem zaledwie kilka, ale wierzcie mi Państwo, to są opowieści wstrząsające. No to może się podzielę jedną taką Mhm. opowieścią. Kiedyś byłem na targach książki w Warszawie. One się odbywały na Stadionie Narodowym i stałem sobie w kolejce po autograf do Remigiusza Mroza. Mhm. Remigiusz Mróz z tą historią nie ma nic wspólnego, ale no to się odbyło w kolejce, która była długaśna do Remigiusza Mroza po autograf. Tuż za mną stał młody człowiek, no taka osoba koło trzydziestki i nawet już nie pamiętam, jak to się stało, jak się zgadaliśmy i on zaczął mówić o wspomnieniach swojego dziecka i to była opowieść absolutnie fascynująca. To, co mówiło to dziecko, co wspominało, no to była taka klasyczna historia, o jakich mówi Robert Bernatowicz, o jakich Państwo możecie przeczytać w internecie, czyli bardzo konkretne wspomnienia dotyczące miejsc, dotyczące osób, dotyczące sytuacji, które zresztą ten ojciec przyznał mi się, że próbował sprawdzić i częściowo się potwierdzały. Ja po tym spotkaniu na Stadionie Narodowym, później jeszcze kilka razy trafiłem na takie opowieści rodziców. I wierzcie mi Państwo, no ja już
ja mam skłonności do przesady, ale to jest, tak zostaje w pamięci, to tak, mówiąc bardzo, powiedzmy, udając młodzieżowy slang, bo tak się już teraz nie mówi, ale to ryje banie, naprawdę ryje banie, bo człowiek staje w obliczu czegoś, co trudno jest wyjaśnić takiemu jakiemuś racjonalnemu umysłowi. Dzieje się coś naprawdę, naprawdę dziwnego. Jak Państwo zerkniecie do literatury, no to jest kilka takich postaci, które podobnie jak wspomniany już Robert Bernatowicz, właściwie nawet na większą skalę, kolekcjonowały, może to nawet nie jest dobre określenie, ale kolekcjonowały takie przypadki. Taką postacią był Ian Stevenson i on takie przypadki zbierał, bardzo często je badał, starał się dojść do tego, czy te wspomnienia da się odszukać, to znaczy, czy miejsca, o których wspominają dzieci, czy wydarzenia, o których mówią. Starał się po prostu odnaleźć te wspomnienia, na podstawie tych wspomnień odnaleźć coś z rzeczywistości, w naszej rzeczywistości. No ale wrócę do pytania. Powiedziałem już o tym, że to są rzeczy fascynujące i naprawdę takie, które, no nie wiem, moim zdaniem nie pozostają człowiek nie pozostaje obojętny. Kiedy słyszy takie emocjonalne, bo to są bardzo często emocjonalne wyznania rodziców, którzy tak do końca nie rozumieją, co się dzieje, bo ich dzieciaczek ukochany nagle zaczyna opowiadać o rzeczach, które im się do końca nie mieszczą w głowie. I to jest ten moment, który no, zostawia ślad. Powiedziałem jeszcze o tych swoich wczesnych wspomnieniach. Ja nie mam, w każdym razie już nie jestem ich świadom, takich wspomnień reinkarnacyjnych, ale mam to szczęście albo nieszczęście, że moja pamięć ku rozpaczy mojej nieżyjącej mamy sięgała przed tę granicę 3 lat. Ja w jakiś sposób to zweryfikowałem, bo opowiedziałem mamie te swoje wspomnienia dotyczące bardzo prozaicznych rzeczy życiowych. No i to wzbudziło u mojej mamy szok, bo ja opowiadałem o rzeczach, które teoretycznie nie powinienem pamiętać, a ja opisywałem miejsca, opisywałem sytuacje, które moja mama też pamiętała, no ale nie wyobrażała sobie, że mogę to pamiętać. I teraz, żeby już tak zachować pełną jakąś taką obiektywność, to trzeba podkreślić, że nasze wspomnienia to jest bardzo dziwny świat. My bardzo często myślimy, że coś pamiętamy, a to bardzo często okazuje się, że nie tyle to pamiętamy, co słyszeliśmy o tym, a później nasza pamięć do tego wszystkiego dorobiła obrazy. Nasza pamięć w ogóle jest dosyć wybiórcza i dosyć dziwnie działa. Już teraz nie chcę wchodzić w funkcjonowanie mózgu, w działanie hipokampu, który to wszystko zestraja, ale ja mam taki bardzo prosty przykład, który bardzo często przywołuję. Nie wiem, być może jakiś fachowiec zwróci mi uwagę, że przywołuję go niewłaściwie, ale ja mam w ogóle pamięć dosyć dobrą, dotyczącą na przykład oglądanych filmów. I łapałem się wielokrotnie na tym, że film, który oglądałem jako na przykład 5-6-latek, ja potrafię niektóre dialogi z takich filmów, czy to westernów, czy to filmów fantastyczno-naukowych, potrafię powtórzyć. To są krótkie oczywiście dialogi, ale potrafię je powtórzyć. Natomiast ja oczywiście pamiętam też obraz. Znaczy, wydaje mi się, że pamiętam, albo wydawało mi się, że pamiętam, bo ilekroć próbowałem zweryfikować, oglądając film, który gdzieś tam jako dziecko oglądałem po raz drugi, po raz trzeci, czy któryś tam, to owszem, dialog się zgadzał, ale zapamiętane przeze mnie obrazy już się nie zgadzały. Ten film wyglądał trochę inaczej niż go zapamiętałem. To pokazuje, że nasza pamięć jest dosyć plastyczna
No może banalny przykład, ale pokazuje, że nasza pamięć jest bardzo plastyczna. My często coś pamiętamy, chociaż tak naprawdę nie pamiętamy, bardziej dobudowujemy do tego wszystkiego. Dlaczego wspomniałem o swojej wczesnej pamięci? Ponieważ ja rzeczywiście dzisiaj nie potrafię powiedzieć, czy ja to pamiętam, czy na przykład słyszałem opowieść mojej mamy, mojej babci i ja na podstawie tego zbudowałem te wspomnienia, czy to są wspomnienia prawdziwe. Chociaż gdy opisywałem miejsca, w których byłem z mamą, no to też budziło to mały popłoch, bo ja naprawdę te miejsca opisywałem. Dlaczego o tym w ogóle wspominam? Bo za chwilę powiem coś, o czym Państwu w szczegółach nie powiem, ale mam pewne podejrzenia, że jeśli zjawisko reinkarnacji jest zjawiskiem prawdziwym, coś jest na rzeczy, to na podstawie pewnych poszlak, pewnych takich fleszy, to ja musiałem być potwornym człowiekiem, musiałem być kimś bardzo złym, w jakieś 2 pokolenia przed tym czasem, kiedy się urodziłem. I to tyle, więcej nie powiem, nikt mnie na to nie namówi, natomiast musiałem być potworem, po prostu musiałem być potworem i to z takich fleszy dziwnych, bardzo dziwnych, które zapamiętałem, może dlatego, że one budziły we mnie, jak byłem dzieckiem, budziły popłoch, no więc może dlatego zostały. I teraz odpowiadając po tym długim bardzo wstępie na Twoje pytanie, to tak, uważam, że to są poszlaki, to nie są dowody. Oczywiście są alternatywne wyjaśnienia, o tym zawsze należy pamiętać, że powołując się na takie poszlaki, trzeba pamiętać, że istnieją alternatywne wyjaśnienia tych fenomenów wspomnień dziecięcych. To oczywiście może być związane z różnymi zjawiskami, ale jedno jest pewne: te opowieści dzieci są, to już mówiłem, ale powtórzę, są absolutnie fascynujące. Człowiek styka się z czymś, o czym wie, że to jest nieprawdopodobne, coś, czego się nie da tak prostymi słowami opisać. I oczywiście można kombinować, czy to aby na pewno jest reinkarnacja, czy ślad reinkarnacji, czy też może w grę wchodzą mechanizmy psychologiczne, które zarysowałem zaledwie, ale ma się tę świadomość, że dotyka się czegoś bardzo dziwnego, no chciałoby się powiedzieć nieznanego. Mhm. A jak ci się wydaje, dlaczego niektóre dzieci, które w ogóle wspominają o reinkarnacji, opisują w jakiś sposób istoty pozaziemskie albo jakieś miejsca, których praktycznie nie ma na naszej planecie? No, odpowiedź może być dwojaka. Albo zjawisko jest realne, chociaż jak się dobrze wgryźć w te wszystkie badania, czy w każdym razie te spisane relacje dotyczące przebywania dzieci, a właściwie ich dusz, czy tego, co określamy mianem dusza, gdzieś na innych planetach, to nie ma ich wcale tak dużo. Ja mówiąc szczerze, w tej chwili nie potrafię przywołać jakiegoś konkretnego wspomnienia związanego z inną planetą. Natomiast rzeczywiście czytałem o tym, że takie wspomnienia się pojawiają, i teraz powiedziałem o 2 wyjaśnieniach. Albo to jest realne zjawisko, które należy wziąć pod uwagę, że rzeczywiście dusza może wędrować nie tylko pomiędzy ciałami, pomiędzy pokoleniami, ale też może wędrować niejako w przestrzeni, czyli przebywać raz na tej planecie, raz na innej. Chociaż podkreślam, w literaturze nie ma za dużo tego rodzaju doniesień. To jest jedno wyjaśnienie. Drugie wyjaśnienie natomiast no, jest prozaiczne. Dzisiaj my jesteśmy zanurzeni, a za sprawą nas również nasze dzieci są zanurzone w kulturze, w mediach. Tam pojawiają się właściwie bez przerwy jakieś obrazy kosmitów, pojawiają się filmy. W bajkach się już ci kosmici pojawiają, w memach się pojawiają. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że współczesne dzieci czasami szybciej kontaktują
Oj, coś się zamroziłeś. Oj, coś się zamroziłeś. O, powróciłeś. No, powróciłem, tylko nie wiem, gdzie skończyłem i teraz nie wiem, co zrobimy. Że się pojawiają w innych kwestiach, że w różnych bajkach się kosmici pojawiają. Aha. No tak, pojawiają się w bajkach. Mówiłem też o tym, pewno mnie wtedy zamroziło, bo powiedziałem rzecz straszną. Powiedziałem o tym, że współczesne dzieci bardzo często kontaktują się częściej czy Mhm, szybciej ze smartfonem albo tabletem niż z książką. mhm. Zatem żyjemy w kulturze obrazkowej i ta kultura obrazkowa może jakoś działać na dzieciaki i one nieświadomie zupełnie mogą później syntetyzować obrazy w swojej głowie. No, tak działa niestety nasz umysł. Nasz umysł to nie jest aparat fotograficzny, to nie jest magnetofon. On zapamiętuje, ale w bardzo specyficzny sposób. W dodatku trochę zapamiętuje tak, że rozdziela zmysły i później o tym wspomnianym już wspomnianym już hipokampie następuje połączenie. Ja to bardzo upraszczam, no ale mniej więcej tak to działa, że później te wspomnienia są odtwarzane, ale niejako, no weźmy to w cudzysłów, z każdego zmysłu oddzielnie, a jak tak się dzieje, to tam mechanizm błędu, mechanizm niedokładności, no siłą rzeczy się pojawia i te mechanizmy psychologiczne, o których mówiłem, ten kontakt z kulturą popularną, dzisiejszą kulturą popularną, no on może powodować, że dzieciaki dostają takich wspomnień. I ja wiem, że mówię o rzeczach, które no, przez ludzi, którzy bardzo chcą wierzyć w reinkarnację. W sumie ja też chcę, ale przez tych ludzi bardzo często, jeżeli się mówi o tych mechanizmach psychologicznych, to wówczas no, one są źle przyjmowane, no, bo się to kwestionuje. Ja tego nie kwestionuję, ja tylko proszę, żeby uwzględniać, że kiedy mówimy o poszlace, no to można tę poszlakę rozszyfrowywać na kilka różnych sposobów. Dlatego to nie jest moim zdaniem dowód. Ale no, weźmy pod uwagę, że dzisiaj w sieci, dzisiaj w kulturze, no, ten mechanizm obcych, mechanizm e, kontaktów pozaziemskich, w ogóle na przykład ruchy New Age, to wszystko jest w naszej kulturze i dzieci często nieświadomie stykają się z tym, nie odnotowują tego w sposób świadomy, ale no, tak jest zbudowana z kolei nasza percepcja, że my bardzo wiele rzeczy wychwytujemy, no nie chcę mówić, że podświadomie, ale tak mimochodem, gdzieś coś gra, my tego nawet nie pamiętamy, ale to w naszej głowie gdzieś tam jest. I czasami, i czasami wraca do nas, tylko że my już nie wiemy, skąd to wraca. Czy to wraca wspomnienie z poprzedniego życia, czy może wraca coś, o czym usłyszeliśmy bardzo, bardzo dawno temu, o czym nie pamiętamy, no i po prostu to powtarzamy. Mechanizm może być taki. Chociaż ja się tu zdeklaruję, mnie koncepcja reinkarnacji rozpatrywana na różne sposoby, bo tu też żadnej nowości nie powiem, kiedy powiem, że reinkarnacja to nie jest zjawisko, czy w każdym razie nie jest to pojęcie, które jest jednoznaczne. W zależności od kultury, od religii, albo też od pewnej otoczki właśnie kulturowej, no to może być zjawisko bardzo rozmaicie tłumaczone, bardzo rozmaicie zresztą rozumiane i, i warto to też uwzględniać po prostu. No właśnie, ale jak ci się wydaje, czy możliwe jest to, że te poprzednie życia, załóżmy, nie zawsze oznaczały życie na Ziemi, ale gdzieś tam w innej cywilizacji, gdzieś w kosmosie? Ja powiem tak, może zacznę od tego. Kiedyś w latach 80., niestety nie przytoczę tytułu, ale czytałem zbiór opowiadań
polskiego autora, i tu niestety ta skleroza postępująca, w każdym razie albo za duża liczba książek przeczytanych sprawia, że nie przywołam w tej chwili autora, ale przeczytałem opowiadanie właśnie oparte na takim mechanizmie. Otóż właśnie, że reinkarnacja bardzo często była kojarzona z podróżą duszy z jednego ciała do drugiego, z jakimś takim momentem. No, nie będę tego opisywał, bo to wszystko Państwo doskonale znacie. A nowością tego opowiadania science fiction było to, że ktoś zaczął przypominać sobie swoje życie na innej planecie. W świetle tego, o czym dzisiaj mówimy, no to jest modelowy przykład, ale wtedy po raz pierwszy w latach 80., więc to było naprawdę dawno temu, zetknąłem się z taką koncepcją i doszedłem do wniosku, że jest fascynująca, bo mnie wiele rzeczy fascynuje. I od tego czasu zacząłem uwzględniać w swoich rozważaniach, w swoich poszukiwaniach właśnie, że reinkarnacja nie musi być związana tylko z naszą planetą, z naszą cywilizacją, z naszymi cywilizacjami, może to lepiej zabrzmi, ale może być również rozpatrywana jako wędrówka duszy w przestrzeni, że tak to sobie określę, czyli do innych światów. Zacząłem poszukiwać, ale powtarzam, tak naprawdę, jeśli Państwo przekopiecie różne materiały dostępne i w internecie, ale mówię o tych poważniejszych, nieco uźródłowionych, przeszukacie Państwo internet, ale przeszukacie też książki, to takich doniesień o innych światach nie ma zbyt dużo. Z drugiej strony warto by się zastanowić właściwie dlaczego. No ale to jest, proszę Państwa, moim zdaniem związane z tym, jak my w ogóle mechanizm reinkarnacji rozpatrujemy. Czy wiążemy go bardzo ściśle z naszym miejscem w kosmosie, z Ziemią i z pewnym przechodzeniem, zastępowaniem, zstępowaniem dusz do kolejnych ciał. To jest mechanizm w gruncie rzeczy dosyć popularny, nawet w fantastyce naukowej, bo przypomnę, że tak nazywany Dostojewskim fantastyki naukowej, czyli Philip Dick, chociażby w Pierwszej z brzegu książce takiej jak Ubik, tam jest taki moment, gdzie ludzie, którzy odchodzą, umierają, jeszcze przez jakiś czas w takich specjalnych, to są takie specjalne miejsca, w których te ciała sobie spoczywają i jeszcze przez jakiś czas z tymi ludźmi można rozmawiać. Oni jeszcze, póki nie przejdą za pewną granicę, oni bardzo często sygnalizują, mówią o tym, że już niedługo zapewne będą niedostępni, bo przejdą za pewną granicę i urodzą się ponownie. No to świadczy o tym, że ta reinkarnacja fascynowała ludzi takich chociażby jak pisarz twardej fantastyki, chociaż nieco chwilami szalonej, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa, szalonej fantastyki, jaką uprawiał Philip Dick. I fascynowało go to, ale to, że coś kogoś fascynuje, że gdzieś to się pojawia w kulturze, to jeszcze nie jest oznaka tego, że to jest dosyć powszechnie spotykane. I muszę powiedzieć, że nawet kiedy przygotowywałem się do naszego dzisiejszego spotkania, to jeszcze raz przetrząsnąłem trochę dostępne mi źródła. Naprawdę nie ma tych koncepcji, nie ma tych opisów podróżowania na inne planety właśnie jako dusza, czy też przybywania z innych planet jako dusza, nie ma tego zbyt wiele. Właściwie takie dawki homeopatyczne. A przecież ta koncepcja jest naprawdę, no i użyję swojego ulubionego słowa, jest fascynująca. No bo to byłby sposób, jeden ze sposobów eksploracji innych światów, poznawania tych innych światów, zobaczenia, jak jest gdzieś tam bardzo, bardzo, bardzo daleko. Tylko powtarzam, ta mała ilość tego rodzaju doniesień z jednej strony nastawia sceptycznie, bo być może ktoś chciał zaistnieć jeszcze bardziej,
tym bardziej, tym bardziej, że tego rodzaju relacje ja nie znalazłem osobiście relacji od dziecka, takiej relacji z pierwszej ręki od dziecka, które mówiłoby o innych światach. Być może za słabo szukałem. Ja nie jestem ekspertem takim, który tylko w tej sprawie siedzi. Interesuje mnie to i fascynuje, ale jednak no, mam swoje inne priorytety. Sprawa reinkarnacji jest fascynująca i często do tego wracam. Być może z tego względu, że właśnie to nie jest mój priorytet, to nie natrafiłem na zbyt wiele tego rodzaju doniesień. Być może eksperci od tych spraw no, byliby mnie w stanie sprostować. I tu znowu moje odwołanie do Roberta Bernatowicza, który bardzo często wspomina o tym, że ma takich doniesień naprawdę bardzo dużo. Byłbym ciekawy, bo on w sumie niewiele mówi, podaje kilka takich sztandarowych przykładów, ale nie mówi o wszystkich. Byłbym ciekawy, czy u niego, w jego archiwum, tego rodzaju doniesienia, nazwijmy to innoświatowe, się znajdują. Mhm. A inna tak może z innej beczki troszeczkę, wiesz, Marku, czy UFO i istoty z tych innych światów mogą być jakimiś pośrednikami w tym cyklu reinkarnacji i mogą duszom pomagać przechodzić między tymi wymiarami? Hmm. To znowu jest fascynujące pytanie. Tym bardziej, ta koncepcja, że UFO może mieć coś wspólnego z reinkarnacją, to jest koncepcja, która bardzo często jest powtarzana. Powtarzana to tak nieelegancko brzmi. Jest często przywoływana w różnych koncepcjach związanych z ruchami New Age'owymi. Znowu, znowu musi to nazwisko być przywołane, ale przecież Robert Bernatowicz łączy bardzo mocno ideę reinkarnacji z obcymi. U niego to można usłyszeć bardzo, bardzo często, a zatem zresztą on mówi też o tym, że obcy, kiedy kontaktują się z Ziemianami, no to oni wspominają o tym, że oni nie tyle wierzą, co wiedzą o reinkarnacji. To jest dosyć subtelne rozróżnienie, wiedza a wiara. Proponuję każdemu, żeby rzecz przemyślał, bo my bardzo często mówimy, że coś wiemy, a później jak poskrobać, to się okazuje, że bardziej w to wierzymy niż wiemy. Koncepcja wiary i wiedzy to jest koncepcja, którą, czy koncepcje właściwie, które należy rozróżniać i to bardzo, bardzo, bardzo bym to polecał, bo to jest inny sposób rozumienia świata. Jeśli coś wiemy, no to mamy chociażby na to dowody. Jeśli w coś wierzymy, no to mamy poszlaki, mamy jakieś tam swoje przemyślenia, ale to jest tylko wiara. Często bardzo mocno podbudowana różnymi przypadkami, które w ciągu życia zgromadziliśmy, ale to w dalszym ciągu jest jednak rodzaj wiary. I warto o tym po prostu pamiętać. Wszelkie ruchy New Age'owe, ruchy uforeligijne, takie, no przecież mamy różne sekty, które gdzieś UFO w tle mają, Mhm. no one często mówią o tym, że być może istnieje jakaś ścieżka. Ja też to o tym mówię, że być może to wszystko, co dzisiaj uważamy za paranormalne, za kilkaset lat, a może za kilkadziesiąt, będziemy o tym mówić już zupełnie inaczej. To już nie będzie paranormalne, tylko normalne. Ale my, żeby tak mówić, musielibyśmy znaleźć ścieżkę, taką ścieżkę logiczną, nie, właśnie nielogiczną, ścieżkę naukową albo nowonaukową, bo być może musi się pojawić jakiś nowy model nauki, jakiś nowy paradygmat naukowy, który pozwoli nam pewne rzeczy, które dzisiaj nazywamy paranormalnymi, nazwać normalnymi. Ale to się musi dużo zmienić. Dzisiaj nie wiem, co tak naprawdę musiałoby się zmienić, żebyśmy mogli wciągnąć na przykład reinkarnację, Mhm. na przykład inne bardzo podobne zjawiska, wciągnąć w sferę naukową, a nie paranaukową. To jest problem dla dzisiejszej, myślę, że zarówno dla nauki. Jeśli nauka
bo bywa czasami uczciwa przecież, a często bywa uczciwa po prostu, ale czasami nie. I wtedy nauka mówi: nie, nie, to są wszystko bzdury, jak jest nieuczciwa, to są wszystko bzdury, to w ogóle są baśnie albo jakieś tam klechdy i w ogóle nie będziemy się tym zajmować. To, że nauka się dzisiaj tym nie zajmuje, to ja rozumiem, bo nie ma aparatu, nie ma możliwości weryfikacji i nauka zajmuje się tym, co może zweryfikować. Więc rozumiem postawę współczesnej nauki, natomiast być może należałoby najpierw poszukać metod, poszukać tej nowej nauki, która mogłaby pewne rzeczy, które, tak jak powtarzam, nazywamy paranormalnymi, mogłaby zacząć badać, mogłaby zacząć weryfikować. Na razie tego robić nie może, dlatego ma takie wyostrzone zęby bardzo często, ale ja lubię tych naukowców, którzy mówią: być może kiedyś się tym zajmiemy. Na razie, tak jak powiedziałem, nie mamy możliwości weryfikowania, nie ma naukowych dowodów na to, żeby na przykład UFO w jakiś sposób pomagało, czy też pośredniczyło w reinkarnacji, no bo też nie ma żadnych dowodów naukowych w rozumieniu współczesnej nauki, które by to UFO potwierdzało. To, że ludzie tacy jak ty, tacy jak ja, tacy jak Piotr Cielebiaś i wielu innych mówią o problemie UFO, wspominają o nim, co więcej, przywołują pewne zjawiska, pewne sytuacje, które no, wiążą się na przykład z obiektami, które ciężko jest wytłumaczyć tej nauce, nazwijmy ją akademickiej, no, to tylko oznacza, że są tacy ludzie, którzy dopuszczają i interesują się zjawiskami, których nauka jeszcze nie bada. Znowu długi bardzo wywód, ale chodzi mi po prostu o to, że dzisiaj ta koncepcja pośrednictwa, tego, że ci obcy z UFO mogą mieć już wiedzę na temat reinkarnacji, wiedzę, której my nie mamy. My mamy na razie bardziej wiarę w to, że takie zjawisko zachodzi, ale zakładam, że oni mogą mieć wiedzę. A skoro mają wiedzę, to być może jest to zjawisko, którym da się w jakiś sposób sterować, w jakiś sposób nim posługiwać. Tak jak przywoływałem powieść Filipa Dicka, tam w jego świecie, w świecie Jupika, można było wykorzystywać zjawisko reinkarnacji. Ono było wciągnięte w zakres normalnego świata, świata nauki. Ono było w dalszym ciągu dziwne, ale było czymś, co już nie trzeba było zbierać poszlak, tam już były dowody, ale to nie w naszym świecie. Więc odpowiadając wprost, to jest tak, że wydaje mi się, że kiedyś być może, ale na razie jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o tym, czy UFO pośredniczy. To jest Mhm. ciekawa koncepcja. Może to robić, ale tak naprawdę niewiele o tym wszystkim wiemy. Okej. No właśnie, a z innej trochę może beczki. Słuchaj, co łączy dzieci z taką pamięcią z poprzednich żyć? To są, tak bym powiedział, Star Children, albo jakby to inaczej nazwać, dzieci Indigo, które twierdzą, że pochodzą z innych planet. Dzięki za to pytanie, bo gdzieś tam, kiedy mówiłem o tym, że przeszukiwałem internet, to o tym zapomniałem powiedzieć. Ale zwróćmy uwagę, dzieci Indigo czy te Stars Children, one najczęściej mówią o tym, że są nie z tego świata, ale bardzo mało mówią o tamtych światach. I znowu, to do czego dotarłem. Dlatego nie przywoływałem w tamtym wejściu tych przykładów, ponieważ znowu mówiliśmy o zjawisku reinkarnacji, a zatem mówiliśmy o wspomnieniach bardzo konkretnych, takich jak te przykłady przywoływane wcześniej, czy to te podawane przez Roberta Bernatowicza, czy te, z którymi ja się zetknąłem.
To są przykłady, które mówią, że gdzieś tam kiedyś to dziecko żyło, miało takich rodziców, miało żonę, miało to, tamto i to jest bardzo konkretne. Natomiast te dzieci Indigo, Star Children's, one mówią, że są skądinąd, że to nie jest ich świat, ale szczegółów bardzo mało dostajemy, dlatego ja sam waham się, jak do tego podejść. Czy to jest dowód na reinkarnację, czy to jest dowód na zupełnie inne zjawiska? Tak Mhm. naprawdę znowu się powołam na to, na co niekoniecznie trzeba się powoływać, ale na naukę. Nauka mówi, że nie jest w stanie zweryfikować tych dzieci, tych dziwnych dzieci. Natomiast bardzo często się mówi, i my sami zauważamy, że jest część dzieciaków, która wydaje się trochę inna, trochę jakby bardziej uduchowiona, chociaż właściwie nie ma powodów, żeby one były bardziej uduchowione. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym. One we współczesnej kulturze powinny być mniej uduchowione, powinny jakoś tak reagować, współgrać z tą kulturą, która, no, umówmy się, współczesna kultura popularna tego uduchowienia ma w sobie no bardzo niewiele, a jednak stykamy się, no ja się zetknąłem z takimi dziwnymi dziećmi, które były jakoś takie nieprawdopodobnie mądre. I to nie była mądrość oparta na wiedzy, tylko właśnie na mądrości, na pewnym refleksyjnym spojrzeniu. No, sam się trochę uśmiecham, bo kiedy mówię o czterolatku, który ma refleksyjne spojrzenie na ten świat, no to ktoś powie, no ale o czym ty gadasz, człowieku? A naprawdę rozmawiałem kiedyś z dzieciakiem, porażała mnie jego podejście mnie porażało, podejście do świata, podejście do problemów. To był taki mały, nie wiem czy do końca uświadomiony filozof. On, on wiedział o tym, że o różnych sprawach tego świata trzeba mówić w sposób wieloaspektowy, bo o wielu sprawach po prostu wiemy zbyt mało. I warto jest jakoś tak zdywersyfikować, zniuansować to, co mówimy, żeby uwzględniać, że nasz świat jest dziwny. I kiedy to słyszymy od kilkulatka, no, kiedy słyszymy od dorosłego, to jest normalne, możemy sobie z nim podyskutować. Natomiast kiedy nam serwuje takie mądrości, może nie tym językiem, ale mniej więcej takie mądrości serwuje nam kilkulatek, to już jest, proszę Państwa, jedno z tych przeżyć. Kiedy mówiłem o tych opisach reinkarnacji, mówiłem, że to jest duże przeżycie, to właśnie spotkanie z małym filozofem też jest niezwykłym przeżyciem, bo człowiek zaczyna się gubić w swoich takich utartych pojęciach. No wiadomo, ktoś starszy to mądry, a to taki szkrab. On się powinien zabawkami bawić, klocki układać, a on tu serwuje właściwie podejście filozoficzne. I wtedy, przynajmniej ja, trochę się zaczynam gubić. To znaczy, to jest takie pozytywne gubienie się. Nawet je lubię, bo nagle w taki namacalny sposób udowadniamy, czy udowadnia się nam, jakaś siła nam udowadnia, że jeszcze nie wiesz wszystkiego, już na pewno nie wiesz wszystkiego, ale w dodatku są rzeczy na tym świecie, które potrafią zadziwić. No właśnie, i jeszcze może na zakończenie taka jedna kwestia. Zobacz, jeżeli dusza jest energią, no to jak ci się wydaje, czy jej podróż między wcieleniami może obejmować nie tylko czas i przestrzeń, ale może obejmować również jakieś inne układy gwiezdne? No właśnie, mamy początkowe założenie, jeśli dusza jest energią, no bo być może jest, ale być może nie jest, być może jest to jeszcze inna jakaś forma istnienia, niematerialna, nieenergetyczna, tylko jeszcze jakaś inna. My tak naprawdę nie wiemy, czy jest dusza,
nie wiemy, czym jest dusza, więc w ogóle niewiele wiemy. To są nasze koncepcje, które w różnych religiach, ale też filozofiach były przerabiane na wszelkie możliwe sposoby. Ja powiem coś takiego, o czym zresztą nie wiem, kiedy ta rozmowa się ukaże, ale na swoim kanale w jednym ze spotkań poświęconych no, chociażby temu, czy jesteśmy przez kogoś obserwowani, ja mówię o bardzo podobnym zagadnieniu, że to, co nazywamy duszą, to, co pewne koncepcje określają inaczej, ale tak naprawdę sprowadza się to do tego, że istnieje świat materialny i coś, co jest takie nieuchwytne. Być może jest materialne, być może jest energetyczne, a być może jest jeszcze inne. Ale o czym ja tam mówię? Mówię o tym, że my bardzo często uświadamiamy sobie, że to, co nazywamy duszą, świadomością, jest jakby nie z tego świata, że to owszem wrzucone jest tu, w ten świat materialny jak najbardziej, ale że nie do końca tu pasuje. Znaczy jest współgra z tą materią, ale, ale jakby jest z innej rzeczywistości. To niektórzy mówią o tym, że właśnie dlatego sztuczna inteligencja nigdy nie osiągnie samoświadomości, ponieważ samoświadomość to jest coś, co nie jest z tego świata. Inni mówią, że sztuczna inteligencja nie potrzebuje samoświadomości, a jeszcze inni mówią, że noblista myli się, kiedy mówi o tym, że nie osiągnie sztuczna świadomość, że nie osiągnie samoświadomości, że to jest tylko kwestia czasu. Ja nie rozstrzygnę tego problemu, nie będę zresztą dyskutował z noblistą. Uwzględniam to, co mówi. To, co mówi, jest ciekawe, ale to, co mnie trochę jakby zastanawia, to, że gdzieś tam ten sam noblista mówi o tym, że my tak do końca nie wiemy, czym jest świadomość. A później mówi, że sztuczna inteligencja tej świadomości nie osiągnie. Państwo się zdziwicie pewno, czemu ja nie wymieniam nazwiska, a ponieważ mam problem z wymową tego nazwiska, więc go nie wymieniam, ale jeśli Państwo pogooglacie, to sobie noblistę znajdziecie na py. Noblista na py. W każdym razie, dlaczego? No mówię, ja kilka razy próbowałem to wymówić poprawnie i zawsze mi nie szło. Czasami są jakieś takie wady wymowy, ja widocznie mam w tym przypadku, ale wracając jeszcze do tego, dusza jakby nie pochodzi z tego świata. Mhm. Tym, którzy czują się urażeni słowem dusza, no, można to zastąpić, ta samoświadomość. To, o czym myślimy, że może po nas pozostanie, bo czasami myślimy właśnie w kategoriach energetycznych, że to jest jakaś energia, a energia, no, jeśli przyjmiemy pewne wskazania fizyki, no energia nigdy nie ginie, ona się tylko przekształca, więc może coś po nas jednak pozostanie, to coś gdzieś tam będzie może przetworzone, może się jakoś przekształci, może trafi do źródła i tylko część tej naszej duszy, która jest w nas teraz, część trafi do innego wcielenia, do innego ciała i wtedy będzie pamiętała część tylko wspomnień. To, co mówię w tej chwili, to jest takie nawiązanie do tego, co już sygnalizowałem, że koncepcje reinkarnacji są bardzo różne. Wspomnę też, no dobrze, wspomnę o tym, że część mówi o tym, że to nasza dusza w całości przenosi się do kolejnych ciał, ale jest też cała grupa, która mówi o tym, że nie, że to, co nazywamy naszą duszą, przenosi się gdzieś tam, stapia się z tą wielką świadomością, a później zostaje wyrzucone, ale już w innej postaci. To już nie jest ta sama całość, która odeszła z tego świata. Ta nowa całość zawiera pewne elementy tej starej duszy i trafia ponownie na Ziemię, albo gdzieś tam daleko, daleko w kosmosie, gdzie trudno powiedzieć. Więc
cała ta materia, o której dzisiaj mówiliśmy, czyli reinkarnacja, czyli ta zmiana dusz, wędrówka dusz, to wszystko jest fascynujące, ale tak bardzo nieokreślone, tak bardzo niedoprecyzowane, że kiedy mówimy o energii, bo tego dotyczyło pytanie, mówimy o energii i mówimy o tym, że być może na tej zasadzie ona może wędrować pomiędzy światami, już nie tylko pomiędzy, nie tylko w obrębie czasu, ale też w przestrzeni. Jeśli przyjmiemy taką koncepcję, to ona jest jeszcze lepsza. Jeśli to przyjmiemy, że dusza jest energią, Mhm. no to jest jeszcze lepsza koncepcja, czyli po prostu energia nie ginie i ona po prostu gdzieś tam może wędrować, nie tylko w obrębie naszego świata, ale i całego wszechświata. Mhm. Dzięki ogromne za wspólne spotkanie. Ja wszystkim przypominam, że Marek również ma kanał. Tutaj pod naszą rozmową zamieściłem namiary do tego kanału i do Spotify'ów. Zachęcam, żeby tam odwiedzać. Dzięki ogromne, Marku, za wspólne spotkanie i ciekawi jesteśmy oczywiście Waszych komentarzy i do następnego razu. Ja też dziękuję pięknie wszystkim. Miejmy świadomość, że w tej stosunkowo długiej audycji my zaledwie dotknęliśmy tematu, zaledwie jakby uszczknęliśmy i na pewno pojawi się wrażenie niedosytu, że o 1000 spraw jeszcze nie powiedzieliśmy. No to może będzie okazja spotkać się następny i następny i następny raz. Pozdrawiamy.